Witaj w scenariuszu towarowym Łódź Olechów-Pruszków. Przetransportujesz dzisiaj skład intermodalny z Łodzi Olechowa na bocznicę terminala kontenerowego w Pruszkowie. Przygotuj pojazd do jazdy i zgłoś gotowość dyżurnemu ruchu. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Rio Let's Plays. Dzisiaj w SimRailu zagramy scenariusz, gdzie jedziemy do Pruszkowa pociągiem towarowym prowadzonym czeską lokomotywą ČD-163, popularnie nazywaną Pershingiem. Tym razem wybrałem opcję, gdzie lokomotywa jest już przygotowana do drogi, więc nie mamy zbytnio dużo do robienia. Jedyne co, to zaraz zgłosimy się do dyżurnego ruchu i będziemy mogli pomału ruszać. Sprawdzę jeszcze tylko nastawnik kierunku jazdy. Mamy naprzód, hamulec już ustawię w pozycję luzowanie. Zgłaszamy się do dyżurnego ruchu. Olechów, zgłoś się do 192-168. Zgłasza się Łódź Olechów. Pociąg po usunięciu usterki gotowy do drogi w kierunku Koluszek. Zrozumiałem. Za chwilę poda się wyjazd. Przyjąłem. Okej, wyjazd zaraz podamy. Mamy dzisiaj scenariusz, który będzie troszeczkę dłuższy niż zwykle. Ogólnie moje filmiki mają tak mniej więcej w godzinie. A ten scenariusz jednak będzie prawie 2 razy taki długi. Przewidywany czas na scenariusz jest godzina 40, także jeżeli nie dacie rady obejrzeć całego filmiku do końca, nie ma z tym najmniejszego problemu. Zatrzymajcie sobie w miejscu, gdzie nie macie już możliwości dalszego oglądania i wróćcie do niego wtedy, kiedy będziecie mieli czas. Startujemy dzisiaj nową lokomotywą, nowe DLC, jakie wyszło właśnie do SimRaila. DLC, z którym wiąże się u mnie pewna ciekawa historia. Zaraz o niej opowiem. Czekam tylko tutaj, aż pojawi się mało już zielone światło, już można w oddali zobaczyć. Tu bardzo ciekawy skład. Dragon z przodu i Dragon z tyłu. A co to? Pociągi towarowe teraz w sandwichu jeżdżą? Interesujące. Jeszcze nie jechałem składem, gdzie 2 dragony były wpięte. Lokomotywa, która swoim brzęczeniem może na pewno wyprowadzić niejedną osobę z równowagi. Także mam nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzać. Specjalnie ustawię grę troszeczkę ciszej niż zwykle, więc to brzęczenie nie powinno być takie uciążliwe, ale właśnie takie są specyfikacje tej lokomotywy. Ta lokomotywa ma to właśnie w sobie, że wydaje takie, a nie inne dźwięki. Niby pokazuje mi 20 km na godzinę, tu nie opodal jest przejazd kolejowy. Wygląda na to, że jeszcze nie jest zabezpieczony, więc nie będę się tutaj rozpędzał. Po prostu dojedziemy, dotoczymy się do tego przejazdu kolejowego i pojedziemy po prostu dalej, o ile miniemy. A już nie musimy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Przejazd został zabezpieczony. W tym momencie mogę się rozpędzić do 60 km na godzinę. I pomału rozpędzamy się do naszej prędkości szlakowej. Kanał R7. Gałkówek do 192-168, próba po zmianie na 7 kanał. Gałkówek na odbiorze, próba udana. Przyjąłem. Zmiana kanału, trzeba się do dyżurnego zgłosić i sprawdzić komunikację radiową. Po drodze mamy postój w Koluszkach, po drodze mamy
postój w Płydźwie i w Skierniewicach. Mamy 3, a nie, jeszcze jest Żyrardów, o przepraszam. Czyli mamy jeszcze 4 postoje, zapewne będziemy puszczać pociągi osobowe. Wszystkie pociągi, które za nami się wleką. Chociaż z tego co kojarzę, to tutaj nie mamy aż tak niskiej prędkości szlakowej. Zobaczmy tutaj na rozkład jazdy. Powinienem mieć zezwoloną jazdę do 100 km na godzinę, a to pasuje, to bardzo fajnie. 60, tutaj jest dalej 100 i 100 będzie aż do samego Pruszkowa. No dobra. Korzystamy z gwizdawki, jak to się tutaj w tej lokomotywie nazywa. Guzik od tego jest nawet tutaj, jest właśnie w ten taki sposób podpisany. Gwizdawka, bardzo oryginalna nazwa. Trochę dynamicznym podhamuję, żeby nie było. Hamuj, hamuj, bo mi już punkty tutaj odlicza. Tu i tak będzie zaraz pod górkę, więc z prędkością to tak... Z prędkością to będzie tak różnie. Raz będziemy jechać wolniej, raz będziemy jechać szybciej. Zaraz tutaj będzie nas wyhamowywać. Opowiadałem już na początku, już wam wspomniałem o tym, że z tym DLC wiąże się u mnie pewna historia. Otóż na samym początku mojej historii chciałbym podziękować panu Piotrowi z zarządu SimCall SA za podarowanie mi tego DLC. Otóż to DLC dostałem faktycznie od Simraila. Nie wiecie nawet, jak byłem zaskoczony, gdy w niedzielę ostatnią dostałem maila, w którym było właśnie napisane, że w mailu znajduje się klucz do Steama, właśnie do DLC i nie wiem, jak mam tutaj wam określić mój stan, jak mi po prostu szczęka opadła, ponieważ nie należę do żadnego programu partnerskiego od Simraila i jednak mimo to coś od nich otrzymałem. Z tymi programami partnerskimi to jest kilka takich... czasami to jest takie dość, może nie tyle trudne do zrobienia, do uzyskania, co normalnie jakby się to wydawało. Programy partner, zawsze w komentarzach czytałem, no w końcu Dovetail Games mogłoby się tam do ciebie zgłosić, czy tam Simrail mógłby zobaczyć w końcu twój potencjał. No niestety to tak nie działa. Małe kanały na ogół mają to do siebie, że muszą się do programu partnerskiego zameldować. Czyli piszecie podanie, że macie kanał taki i taki. Kanał musi mieć co najmniej 1000 subskrybentów, bo to jest minimalna kwota subskrypcji, jaka potrzebna jest zasadniczo, z tego co wiem, do programów partnerskich. Musisz pisać podanie. Jeżeli chodzi o Train Sim World, to po angielsku. No i tutaj się pojawia pierwszy problem, bo ja angielskiego to w ogóle nie znam. To znaczy znam angielski, ale powiem szczerze, że pisać po nim nie umiem. Musiałbym sobie jakoś radzić tłumaczeniem. No i oni wtedy patrzą, aha, taki i taki przysłał tutaj podanie, sprawdzają twój kanał, ile masz filmików, ile masz godzin gry, czy twoje filmiki są w jakiś sposób krytyczne do gry, czy twoje filmiki pozytywnie mówią o danej grze. Z tymi programami partnerskimi to jest tak trochę uciążliwe. I nagle dostaję tutaj maila, że DLC właśnie ze Skodą
należy do mnie. Zwykły, najzwyklejszy klucz, mały gest, mógłbym sobie kupić przecież to DLC. Mały gest, a uwierzcie mi, dla youtubera, dla małego youtubera, bo nie oszukujmy się, 1500 subskrybentów to nie jest nie wiadomo jak dużo. Dla małego youtubera taki e-mail i z takim prezentem to jest naprawdę olbrzymia radość. Bycie zauważonym przez firmę produkującą daną grę, przez firmę produkującą grę, którą bardzo lubicie, którą bardzo często gracie, jest naprawdę wyjątkowym momentem w karierze każdego youtubera. Jak do tej pory, każde DLC, każdą grę, wszystkie dodatki, obojętnie czy to są dodatki, mapy, lokomotywy, różnego innego rodzaju gry, jakieś specjalne zawartości, wszystko kupowałem z własnej kieszeni i nagle mamy tutaj niespodziankę. Dlatego na samym początku panu Piotrowi chciałbym jak najbardziej podziękować za tak hojny gest dla mnie. Naprawdę muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy o tym pomyślę, pojawia mi się uśmiech na twarzy, że jednak w jakiś sposób zwróciłem na siebie uwagę. No ale cóż to dużo mówić. SimRail jest dobrą grą, jest grą, która się przede wszystkim rozwija. Jak widać po ostatniej aktualizacji mamy już i edytor, mamy o wiele stabilniejszą wersję gry, mamy wersję gry, która wyładniała, w której zostało zmienione oświetlenie, w której zostało zmienione wygląd trawy, krzaków, drzew i tak dalej. Całe te tekstury zostały troszeczkę poprawione i właśnie z tego powodu wybrałem dzisiejszy scenariusz, dzisiejszą porę i dzisiejszą porę roku. Jesteśmy z rana, 7:20, jak widać słońce dopiero co wstaje, jesień, pomarańczowo dookoła, wszystko przepięknie, wszystko ładnie oświetlone i właśnie ta gra kolorów, które będą nam tutaj towarzyszyć przez cały dzień, które będzie nam tutaj towarzyszyć podczas całej podróży, naprawdę jest bardzo satysfakcjonująca i naprawdę jest bardzo ładna i warta tego, żeby to pokazać. W ostatnim filmiku robiliśmy przejazd 2 składów, przejazd scenariusza, który został udostępniony w warsztacie Steam. Tam mieliśmy lato. Pokazywałem właśnie, jak tam całe te tekstury latem wyglądają. Dzisiaj postanowiłem, że będzie jesień o wschodzie słońca. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący widok dla mnie. Uwielbiam jeździć albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, rano i wieczorem. No, w południe, no to wiadomo, to tak bardziej standardowo, ale właśnie rano i wieczorem to całe oświetlenie w grach komputerowych jest naprawdę niesamowicie ładne. Patrzę, kolega pokazuje, że przejazd jest tutaj, przejazd jest jak najbardziej zabezpieczony. Przed nami 40. Na pewno będziemy kierowani na jakiś rozjazd. To też jeszcze muszę poćwiczyć, muszę przyznać, że jazda z włączonym tutaj wyświetlaniem, wszystkie te wyświetlanie, takie jak tutaj następna prędkość, jaka prędkość tutaj nas oczekuje, prędkość dozwolona, prędkość, którą mamy. Muszę przyznać, że powinienem się nauczyć w przyszłości jeździć z wyłączonymi podpowiedziami. W zasadzie tego tutaj nie potrzebujemy, możemy ten rozkład jazdy tutaj wyłączyć, bo każde postoje, jakie tutaj mamy po drodze, na 100% będą przez dyżurnego wywoływane, więc rozkładu jazdy nie potrzebujemy.
I ogólnie chciałbym się nauczyć jeździć właśnie w ten sposób, żeby całą drogę koncentrować się tutaj na znakach, jakie stoją po boku i na tym, co się w zasadzie przed nami dzieje i co wyświetlają wyświetlacze. Także nad tym muszę jeszcze popracować. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości to tutaj ogarnę. Muszę zaciągnąć trochę hamulec. 40 przed nami. Co najciekawsze, po ostatnim właśnie DLC, po ostatnim update'cie, właśnie po tym jak ta Skoda wyszła, to zagraniczni youtuberzy, zagraniczni streamerzy zaczęli również interesować się Simrailem. Zauważyłem, że na wielu niemieckich kanałach, no właśnie na YouTubie, pojawiło się dość sporo nowych filmików, pojawiło się dość sporo nowych zawartości. No nie oszukujmy się, Simrail jest grą komputerową, która jest stworzona przez Polaków dla Polaków. I nie budzi takiego zainteresowania zagranicznym kreatorom, tak jak to jest u nas. Nie każdy kreator interesuje się właśnie polskim kolejnictwem, nie każdy kreator jest w stanie ogarnąć nasze polskie kolejnictwo. Ono się różni w dużym stopniu od tego, co się dzieje na przykład w Niemczech, ale nie oznacza to, że jest też w jakimś stopniu gorsze. Simrail podejrzewam, że Simrail dopiero będzie bardzo dużą konkurencją właśnie dla Dovetail Games, dla Train Sim World, dla właśnie tej zagranicznej wersji gry, jeżeli powstaną faktycznie tutaj jakieś linie amerykańskie, czy tam linie niemieckie. Jeżeli pojawią się linie niemieckie, no to niemiecki rynek będzie jak najbardziej gotowy na to, żeby zainteresować się tą grą. Niemcy są olbrzymimi fanami właśnie kolejnictwa. Tutaj train spotting to jest naprawdę na porządku dziennym. Jeżeli nawet gdzieś idziemy na jakiś dworzec, to na tym dworcu znajdziemy nie jednego, nie dwóch, lecz kilka osób, które stoją właśnie z aparatami i łapią jak najlepsze okazje na fotki albo na video. I jeżeli właśnie w Simrailu wyjdą jakieś niemieckie linie kolejowe, to na 100% Niemcy będą grać. Co do innych krajów nie wiem, ale zauważyłem teraz na Facebooku, że bardzo dużo czeskich kanałów, czeskich kreatorów się też zainteresowało, no bo w końcu czeska lokomotywa, no wprawdzie jest ona na polskich liniach kolejowych, ale jednak czeska lokomotywa, no to jest coś rodzimego. To jest tak samo, jakbyśmy my w tym momencie w Simrailu, nie w Simrailu, tylko w Train Sim World nagle mieli okazję jeździć po niemieckich torach Dragonem. To przecież to byłoby niesamowite. Dlatego też nie dziwię się, że w tym momencie Czesi zaczęli tutaj się Simrailem. O, patrzcie, pociąg tam w krzaczkach przejeżdża. Uwielbiam takie drobiazgi właśnie w symulatorach kolejowych. Że tutaj gdzieś jakaś mijanka, a tutaj musimy pociąg przepuścić, gdzieś jakiś pociąg nad nami wiaduktem przejeżdża. Super sprawa. Także Czesi zaczęli się Simrailem interesować. W tym momencie wszedł do tego edytor. Koluszki
dla 192-168 próba radia na kanale drugim. 192, 168. Koluszki na odbiorze, słychać bardzo dobrze. Proszę się nie śpieszyć. Przepuścimy pociąg pośpieszny. Na razie przebieg podany na tor 104. 104, przyjąłem, dzięki. Okej, mamy pociąg pospieszny, który mamy przepuścić. Żaden problem. Wjazd na tor 4 i będzie cacy. W tym momencie mamy edytor, w tym momencie mamy scenariusze, które będą robione... Ej! A tyle się mówi o wypadkach na przejazdach kolejowych. Media społecznościowe aż wrzą od tych wszystkich ostatnich zdarzeń. SimRail jest jedynym symulatorem, w którym nawet są zachowania kierowców symulowane, także powiedzmy, że nie powinno tak być. Scenariusze, własne scenariusze. Teraz każdy może swój własny scenariusz skonstruować. Wprawdzie ten kreator scenariuszy, ten edytor jest jeszcze moim zdaniem dość skomplikowany. Ja sam go jeszcze nie rozgryzałem. Nie miałem też zbytnio czasu na to, żeby to zrobić. Ale powiem, że przez ilość scenariuszy ta gra na pewno będzie bardzo popularna wśród graczy. Jak już w ostatnim filmiku wspominałem, wśród graczy jest o wiele lepiej prowadzić jakiś specyficzny scenariusz, gdzie mamy na przykład pociąg do odebrania, musimy ten pociąg podpiąć do składu i tym składem gdzieś przejechać, po prostu żeby się taka typowo kolejowa akcja gdzieś działa, niż jakbyśmy mieli jechać na multiplayerze, gdzie praktycznie wsiadamy do jadącej już lokomotywy, przejmujemy ten skład i jedziemy gdzieś tam do końca. Czasami w przejazdach na multiplayerze, no to się nawet po drodze nigdzie nie zatrzymujemy. Czasami jak sztuczna inteligencja dyżurnych ruchu trochę nawali i trochę narobi psikusów, no to wtedy się robi na szlaku trochę ciekawiej. No ale ogólnie jest tak jak jest. Scenariusze są po prostu o wiele ciekawsze. Tutaj mamy się zatrzymać. Zaraz się tutaj zatrzymamy. Kolejna czeska lokomotywa z pociągiem intermodalnym. Kontenery są bardzo popularne w ostatnich czasach. Tyle pociągów, co teraz z kontenerami jeździ, no to niesamowite. Niesamowita ilość, jaką właśnie kolej transportuje właśnie tych kontenerów. Nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce. Rynek kontenerowy się po prostu rozwija. Niedługo planuję, to znaczy niedługo, jak się zrobi ciepło, bo teraz to nie zamierzam marznąć na dworze, nie zamierzam sobie 4 liter odmrażać na peronach. Jak tylko zrobi się ciepło, zamierzam wyjść w plener i zamierzam właśnie filmować tutaj niemieckie kolejnictwo, niemieckie pociągi, niemiecką kolej i zobaczycie, ile właśnie pociągów z kontenerami tutaj po Niemczech jeździ. Nie martwcie się, do tego będzie założony osobny kanał. Rio Let's Plays, jak sama nazwa wskazuje, jest kanałem tylko i wyłącznie poświęcony gamingowi. Są tutaj symulatory, pojawią się również gry survivale oraz gry strategiczne. Mam pomysł na jedną grę strategiczną, ale wszystko po kolei. Na pewno będę tutaj informował na bieżąco, jeżeli coś nowego się pojawi i będę na pewno przelinkowywał do strony, na której pojawiają się prawdziwe filmy kolejowe. Jak na razie bawimy się w symulatorze, jak na razie tutaj jeździmy sobie z naszymi kontenerami. Dzisiejsza lokomotywa
w zielonych barwach z bardzo intensywnym, ciężko powiedzieć, czy to jest żółty, czy pomarańczowy pasek, bardziej pomarańczowy niż żółty, ze względu na to, że to oświetlenie, to właśnie to oświetlenie wschodzącego słońca troszeczkę tutaj zmienia odcienie tych kolorów naszej lokomotywy, ale przyznam, że lokomotywa jest bardzo fajnie zrobiona z zewnątrz, bardzo detalicznie. Nawet jeżeli wyjdziemy z lokomotywy i połazimy tutaj trochę dookoła niej, to te wszystkie tekstury są naprawdę bardzo detalicznie zrobione. Chociaż nie mam pojęcia, co to są te czerwone plamy tutaj. Na początku myślałem, że to będzie jakieś odbicia szminki maszynisty, który tak kocha swoją lokomotywę, że musiał jej buziaka sprzedać. No bo bardziej podejrzewam, że to będą jakieś odcienie rdzy, ale nawet to jest odzwierciedlone. Lokomotywa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo detalicznie. No, z tym dźwiękiem to jest największy paradoks, jeżeli chodzi o symulatory kolejowe. Otóż paradoks pospolitego gracza symulatora kolejowego wygląda następująco. Każdy gracz chce lokomotywę, która jest w 100% odzwierciedlona tak jak prawdziwa lokomotywa w realu. Okej. Simrail pomyślało sobie, potrzymaj moje piwo, zrobimy Skodę. No, zrobili. Lokomotywa bardzo fajna, ale Skoda właśnie wydaje te takie swoje brzęczące dźwięki. I od razu pojawiło się, ach, tym się nie da jeździć, jak to można prowadzić. Człowiek czuje się jak w rezonansie magnetycznym, to przecież tego nie idzie zrobić, po co to wszystko? Także gracze symulatorów kolejowych chcieliby wszystko tak jak jest w rzeczywistości, ale jak już jakaś firma zrobi tak jak w rzeczywistości, no to wtedy się coś nie podoba. Ale szczerze mówiąc, maszyniści, którzy pracowali na kolei, wcale nie mieli wyboru, czy lokomotywa brzęczy, czy nie. Po prostu musieli do niej wsiąść i ją prowadzić. I tak też jest w Simrailu. Jeżeli jesteśmy maszynistami i już prowadzimy pociągi tutaj, no to raczej nie powinniśmy na to narzekać, jak ta lokomotywa brzmi. Powinniśmy się bardziej cieszyć z tego, że twórcy jednak postarali się i pokazują nam lokomotywę tak, jak ona właśnie w rzeczywistości wygląda. A to, że ona tak brzęczy, no to taka jest specyfika. Ma tak zbudowane elektryczne obwody, ten przepływ prądu, który idzie z trakcji poprzez te wszystkie, no kurde, nie chcę tu teraz źle powiedzieć, oporniki bym powiedział i tak dalej, przez te wszystkie układy elektryczne do silników trakcyjnych, no to właśnie wydają takie różne brzęczące dźwięki. Ten dźwięk, ta lokomotywa ma ogólnie dwa brzęczące dźwięki. Jeden o bardzo wysokiej częstotliwości, no to jest ten właśnie, który najczęściej słyszymy. I jeden właśnie taki troszeczkę to brzęczenie o takiej niższej częstotliwości, które nie jest aż tak mocno, powiedzmy, upierdliwe. Bo to, co teraz słyszymy, no to jakbyśmy mieli całą drogę jechać, to faktycznie mogłoby być bardzo męczące podróżować kilka godzin właśnie z takim brzęczeniem, ale ta lokomotywa, jeżeli osiągnie swoją moc i swoją prędkość, to ona to brzęczenie właśnie zmienia na to o niskiej częstotliwości i to brzęczenie o niższej częstotliwości jest po prostu o wiele bardziej znośne niż to drugie. O, widzicie, właśnie o tym wspomniałem. Mamy tutaj wyższą moc na lokomotywie. Lokomotywa osiągnęła swoją pewną prędkość i od razu zmieniło się to brzęczenie. W tym momencie pojawiają się bardziej dźwięki silników trakcyjnych. Słychać, że lokomotywa się po prostu rozpędza. Słychać, że
cała maszyna tutaj nabiera swojej prędkości. W tym momencie możemy się rozpędzić nawet do 120. Bardzo mnie to cieszy, bo po prostu będziemy mogli się tutaj szybciej poruszać. Z naprzeciwka kibelek bez maszynisty. Nie wiedziałem, że w Polsce mamy już kolej mamy już kolej autonomiczną, która nie wymaga osoby prowadzącej pojazd. Także powiedzmy, że fajnie jest. Jeszcze taki stary, poczciwy polski skład, który no, w tym momencie w grze był autonomiczny. Bez maszynisty pojechał. No, podejrzewam, że nie było to na pewno zamierzone, ale dość ciekawe, że coś takiego się tutaj właśnie pojawiło. Do 120. Potem zmniejszymy moc. Co do lokomotywy, jeszcze lokomotywa ma wbudowany tempomat, chociaż przyznam, że jazda na tempomacie jest dość... może nie tyle skomplikowana, co nie bardzo rozumiem działania tego tempomatu, więc na tempomacie dzisiaj nie będziemy jechać. Dzisiaj będziemy prowadzić naszą lokomotywę standardowo bez tempomatu. Tempomat jest tutaj. Tutaj można wybrać sobie prędkości, jakie ta lokomotywa ma na tempomacie osiągnąć. Potem trzeba było to jakoś tutaj na automatyczne przestawić i tutaj trzymać na J albo na coś innego. Ogólnie przyznam, że lokomotywa ma bardzo dużo takich ciekawych mechanik prowadzenia, ale są to mechaniki prowadzenia lokomotywy, które trzeba się nauczyć. Tej obsługi trzeba naprawdę się wyuczyć w tej lokomotywie. Samo uruchamianie lokomotywy z poziomu 0, czyli z zimnej lokomotywy, uruchamianie tutaj całego tutaj obwodu i wszystkich tych tutaj podzespołów jest już wyczynem, stąd właśnie dzisiaj postanowiłem, że tam było 50, ale ze strzałką w prawo. To mnie na pewno nie dotyczy. Właśnie rozruch lokomotywy jest dość skomplikowany i z tego właśnie powodu zdecydowałem się, że dzisiejszy scenariusz będzie po prostu już z uruchomioną lokomotywą, bo podejrzewam, że jakbym miał jeszcze dzisiaj nagrać scenariusz z rozruchem lokomotywy, to na pewno byłby dłuższy niż godzina 40, ale obiecuję, że postaram się nagrać scenariusz z tą lokomotywą z rozruchem, bo to rozruch tej lokomotywy jest naprawdę bardzo interesujący. Cała ta aktywacja, ta kolejność przełączania przycisków, no naprawdę powiem, że jest bardzo ciekawie zrobiona i jest bardzo fajna do opanowania. Jest skomplikowana, nie powiem, ale mimo to cała lokomotywa jest bardzo satysfakcjonująca w prowadzeniu. Cała lokomotywa jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca w graniu. W tym momencie nawet bym powiedział, że ta lokomotywa prowadzi się o wiele... zahamowałem sobie. Ta lokomotywa prowadzi się o wiele lepiej niż Trax 2, jaka również jest tutaj w tej grze. A ci, co oglądają na bieżąco moje filmy, wiedzą, jakim ja jestem fanem właśnie Traxa, wiedzą, jakim fanem jestem niemieckich lokomotyw. I w tym momencie powiedziałbym, że ta czeska lokomotywa o wiele fajniej się prowadzi, o wiele przyjemniej się gra niż jazda Traxem. Do tych nowoczesnych lokomotyw jak Dragon na przykład, to jej nie będę porównywał, ponieważ to są dwie różne technologie, dwa różne etapy lokomotyw, dwa różne pojazdy i powiedziałbym, że jabłka do gruszki nie ma co porównywać, ale mimo to powiem, że lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna.
Szczerze, jak szukałem informacji o tej lokomotywie, to nawet nie wiedziałem, że ta lokomotywa jest w Polsce. Może nie tyle nawet co w Polsce, co ogólnie na tą lokomotywę wołają Pershing. Ja tej lokomotywy ogólnie nie znam. Za moich czasów albo ta lokomotywa nie jeździła w okolicach Jeleniej Góry, albo ta lokomotywa weszła w obieg już po tym, jak się z Polski wyprowadziłem. W każdym bądź razie ja tej lokomotywy nie znam. Nie widziałem jej w Polsce. Ale powiem wam szczerze, że fajnie, że jest w grze. Zawsze to jest coś nowego. Zawsze to jest jakaś nowa jednostka, nowa lokomotywa i zawsze to jest jakiś dodatkowy content, jeżeli chodzi o granie. Także... Oj. Cicho. Także lokomotywa mi się naprawdę bardzo podoba, chociaż muszę przyznać, że ciekawi mnie powód, dlaczego zdecydowano się na DLC z czeską lokomotywą. My mamy jeszcze w Polsce tyle lokomotyw, mamy tego polskiego taboru jeszcze tyle, ogrom, tyle różnorodnych lokomotyw. Nagle pojawia się lokomotywa z Czech. Bardzo by mnie ciekawiło, dlaczego zdecydowano się na ten model. No, może się kiedyś dowiem. Ogólnie lokomotywa została skonstruowana w związku z planowanym wycofaniem z czeskich torów elektrowozów Skoda 44E. W Polsce jeździła ta lokomotywa jako lokomotywa EU05, a potem EP05. I ta lokomotywa była produkowana w czeskich zakładach w Pilźnie. Wyszukałem tutaj kilka ciekawych takich notatek, chociaż przyznam, że dużo informacji na temat tego pojazdu w internecie nie widziałem. Kilka takich podstawowych tutaj informacji, gdzie została wybudowana. Tutaj mam też napisane parametry techniczne tej lokomotywy. I jak to już w moich filmikach z symulatorów kolejowych bywa, jeżeli jadę jakimś nowym składem, pierwszy raz nim jadę, no to również opowiadam o historii tego pojazdu i o parametrach technicznych. Lokomotywa ta była budowana od 1987 roku. Czekajcie. Coś... Cicho! Koncentruję się! Uważam cały czas na tory, ale tutaj jednym okiem muszę również muszę tutaj zerkać właśnie na moją ściągawkę. Teraz będzie wyzwaniem, bo teraz muszę tutaj koncentrować się na przejeździe i muszę koncentrować się również na tym, co będę opowiadał na moich niemieckich, na filmikach z Train Sim Worlda. No to wiadomo, że zaraz będzie jakieś nagłe hamowanie, bo nie potwierdzę PZB, no ale tak to już bywa. Także Czesi wyprodukowali 120 pojazdów dla kolei czechosłowackich, które po rozpadzie kraju przydzielono do pracy w kolejach czeskich i słowackich. Na większej ilości tych pojazdów przewoźników naszych południowych sąsiadów nie było stać. Patrzcie, jak to świetnie wygląda. Lekka mgiełka się podnosi, mamy lekkie zamglenie, tą wolumetryczną mgłę i słońce, które właśnie w tym momencie wstaje. Troszeczkę podhamujemy, żebyśmy utrzymali naszą prędkość. W tym momencie jedziemy praktycznie tocząc się. Semafor mrugał na zielono, czyli prawdopodobnie tutaj coś będzie. 192, 168 do Płyczwi.
Już się zgłaszamy. 192, 168, zgłasza się. Wyprzedzi pana pociąg osobowy, wjazd na tor trzeci podany. Proszę podjechać w miarę blisko semafora wyjazdowego. Okej. Przyjąłem. Okej, czyli mamy tutaj zjazd na bok. Bardzo, bardzo fajnie. Uwielbiam, jak właśnie w scenariuszach się coś dzieje. Dragon z beczkami. Muszę przyznać, że sama ta lokomotywa jest bardzo fajna w prowadzeniu, ale do Dragona jej naprawdę bardzo dużo brakuje. Dragon jest moją ulubioną lokomotywą w tej grze, jest lokomotywą, którą uwielbiam prowadzić. Praktycznie jeżeli jeżdżę multiplayer, to jeżdżę na 85% Dragonem. Także lokomotywa, czeska lokomotywa jest fajna, ale do Dragona jej i tak troszeczkę brakuje. Okej, do 60. Także po podziale Czech i Słowacji podzielono również istniejące jednostki. Kilka jednostek po prostu zostały nieodebrane ze względu na brak funduszy i te nieodebrane jednostki odebrano czy tam odwieziono do Włoch, gdzie właśnie tam wykonywały część pracy na kolei. Są to lokomotywy uniwersalne, także bardzo dobrze sprawują się, jeżeli chodzi o przejazdy pasażerskie, ale są na tyle silne, żeby również prowadzić tutaj połączenia towarowe. Ja w dzisiejszym scenariuszu nie chciałem zbytnio szaleć, jeżeli chodzi... O, tu mam 300 metrów. Ty, Rio, hamuj, hamuj! Ty tu gadu, a my tu na czerwone bijemy. Dobrze, sytuacja opanowana, tylko tutaj... Miało być jak najbliżej semafora wyjazdowego, no powiedzmy, że stoję troszeczkę dalej. Ale z tego co kojarzę, nie mam długiego składu, więc mieszczę się całym składem, jest wszystko ok. Dzisiejszy skład jest 975 ton kontenerów i 363 metry długości. Ja sobie tutaj w scenariuszu mogłem wybrać różnego rodzaju składy, nawet te z ogromną ilością tonażu. Do 4 ton mogłem sobie tu wybrać składy, no ale jako, że jeszcze nie znam tej lokomotywy i nie znam jej mocy, no to dlatego dzisiaj nie szalałem tutaj tak z ciężarem i długością składu. Postanowiłem, że wezmę sobie, zrobię przejazd taki lżejszy, może nie taki bardzo skomplikowany, no bo wiadomo, im cięższa masa brutto danego składu, tym trudniej się w tej grze ten skład prowadzi. Co jest jak najbardziej na plus w tej grze. Uwielbiam, gdy przejazdy towarowe mają specyficzny poziom trudności, który to właśnie odbija się na prowadzenie składu. Im cięższy skład, tym trudniej się go prowadzi, droga hamowania jest dłuższa. O, kolejny Czech? Oczywiście, tym razem właśnie z pociągiem osobowym. I spaprałem kamerę jak zwykle. Trudno. O, trudno się mówi. Zaraz dostaniemy wyjazd, chyba że jeszcze jeden pociąg będziemy musieli tu odczekać. Stoimy trochę daleko od tego semafora. Mógłbym... powinienem stać trochę bliżej. Jak widać, przejazd kolejowy jest otwarty. Przepuszczono samochody, które tam czekały.
Zaraz powinien się zamknąć i powinno się zmienić u nas światło na zielone. A nie, jeszcze jeżdżą. No dobra, to musimy odczekać. W zasadzie ile ja już zrobiłem kilometrów? To jest data... 13 344 km zrobiłem w Simrailu. Ciekawe, ciekawe. Co my tu mamy jeszcze? Przejechany... To chyba będzie przejechany odstęp. 42 km już byśmy zrobili. Okej. Ciekawe, ciekawe. Rzućmy okiem. O, wyjazd mam podany. Luzujemy. Nie no, jak wyjazd podany, no to trzeba ten. Ustawmy sobie... A, prędkość maksymalna jest 120 km na godzinę. To jest ciśnienie w hamulcach. To też jest bardzo fajne. Zostawmy sobie tak, o. Skład wyluzował. Widać, że już się stacza. Hamulce ogólnie w tej lokomotywie działają bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie luzuje się tą lokomotywę i bardzo dobrze się też nią hamuje. Ogólnie uważam, że pojazd jest jak najbardziej udany, pojazd jest jak najbardziej fajny. A co do brzęczenia, to się trzeba po prostu do niego przyzwyczaić, ale już troszeczkę tą lokomotywą jeździłem, już kilka kursów na multiplayerze wykonywałem, także po jakimś czasie tego brzęczenia się nie słyszy. Chyba że się jedzie na tempomacie, no to na tempomacie mamy cały czas to brzęczenie. Ej Rio, ty skoncentruj się kurde na prowadzeniu lokomotywy. No już, przestań odliczać, już hamuję, już nie marudź tutaj. To było za daleko. O właśnie. Kran hamulca ma tutaj bardzo dużo pozycji, dlatego granie na kontrolerze czasami może być tutaj dość problematyczne, bo jeżeli za często guzik nacisnę, to on przeskakuje po prostu w pozycję zamiast wyluzować, to mi przeskoczy na odcięcie, asymilizację, czy to na samej górze. Dlatego trzeba tutaj koniecznie uważać, jak gramy kontroler. Chociaż na klawiaturze też im częściej coś klikniemy, to może się zdarzyć, że po prostu za daleko przeskoczymy na pozycję, której nie chcemy. No to tego trzeba uważać. A ogólnie nie mam zastrzeżeń co do prowadzenia lokomotywy. Tyle tylko, że właśnie tempomatu tutaj nie rozgryzłem. Tempomat jest tutaj powiedzmy dziwny, troszeczkę ciekawie zbudowany, całkiem inaczej niż byśmy się tego spodziewali, dlatego powiem szczerze, że do tego tempomatu to jeszcze wrócimy. Postaram się do następnego filmika ogarnąć temat tempomatu, żebym mógł wam również pokazać, jak działa. No ale zobaczymy, jak to będzie. Wróćmy jednak do tematu lokomotywy. Ta lokomotywa w Polsce pojawiła się w roku 2008. Te czeskie lokomotywy właśnie pojawiły się na polskich torach. Najpierw były wypożyczone przez PKP Intercity, a w latach 2012 do 2016 dzierżawiły je przewozy regionalne, obecne Polregio. Obecnie spotkać można te lokomotywy jedynie z międzynarodowymi pociągami towarowymi, między innymi obsługiwany przez firmę CD Cargo. No to się potwierdziło to, co ja powiedziałem. Ja wyprowadziłem się z Polski w 2004 roku i dlatego nie znam tych lokomotyw. Te lokomotywy się pojawiły po prostu po tym, jak mnie już tam po waszej stronie nie było.
ale przyznam, że bardzo fajnie, że mogłem się właśnie tutaj z symulatora kolejowego dowiedzieć, że taka lokomotywa jeździła właśnie po Polsce. W Niemczech też była swego rodzaju lokomotywa, która była produkowana w Czechach. Niestety nie pamiętam, jak ona się nazywała, znam jej tylko taką pieszczotliwą nazwę. W Niemczech ta lokomotywa się nazywała Knuddelpresse. Była to multisystemowa lokomotywa, która właśnie też jeździła między Niemcami a Czechami. Tyle tylko, że nie pamiętam oznaczeń. Możliwe, że to była nawet lokomotywa, na której podstawie tą lokomotywę budowano, bo jest to lokomotywa... Jest to lokomotywa, która właśnie swoją poprzedniczkę, bazową taką lokomotywę, to była lokomotywa multisystemowa. Tyle tylko, że właśnie tutaj ten cały multisystem wyjęto z tej lokomotywy i zostawiono napęd na 3000 V prądu stałego. Ale do tego jeszcze wrócę, na pewno. Bardzo charakterystyczne dla tej lokomotywy był rozruch impulsyjny. Źle, impulsowy. Rozruch impulsowy. Czesi właśnie pokazali, że w latach 80. są w stanie budować już lokomotywy z rozruchem impulsowym, a Polacy lokomotywy właśnie z rozruchem impulsowym budowali od 1990 roku. Także Czesi już 10 lat wcześniej budowali lokomotywy z tym oto rozruchem. O Niemczech to tu w ogóle nie będę wspominał, bo Niemcy w latach 80. i 90. to był szałpał, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozwijanie technologii kolejarskich, rozwijanie technologii lokomotyw. Niemcy swego czasu byli naprawdę bardzo daleko z przodu, jeżeli chodzi o technologię, jaka była wtedy stosowana w lokomotywach. Na temat niemieckich kolei, niemieckich lokomotyw możecie się bardzo dużo dowiedzieć z moich filmików z gry Train Sim World. Także zapraszam tych nowych, chociaż ci starzy to też na pewno czegoś nowego mogą się tutaj dowiedzieć. Chodzi mi o widzów, nie o wiek. Nowi widzowie mogą się właśnie dowiedzieć bardzo dużo rzeczy o niemieckim kolejnictwie z moich filmików z Train Sim World. No a Simrail to bardziej takie rodzinne strony, polskie strony. Bardzo interesujące z mojej perspektywy, ponieważ ogólnie jestem fanem polskiej kolei, z tym, że nie mam z nią styczności od 2004 roku, w zasadzie do tej pory, gdzie mam swój symulator kolejowy, który właśnie rozgrywa się w Polsce. 168 do Skierniewic. O, Skierniewice się zgłosiły. Jest 192-168 na odbiorze. Wjazd na grupę towarową podany. Proszę w miarę sprawnie przejechać przez perony. Wyjazd będzie po dojściu pociągu pośpiesznego. Przyjąłem. Okej, czyli znowu na bok. Mamy postój w Skierniewicach. Ja tutaj przy tych tarczach o przejazdach kolejowych trąbię ze względu na to, że ogólnie słyszałem, że w Polsce jest przepis, gdzie przy pojedynczych znakach mówiących o przejeździe kolejowym nie powinno się trąbić tu, gdzież nie ma takiej potrzeby albo obowiązku, ale mimo to ja tutaj zawsze trąbię przy tych pojedynczych znakach, ponieważ niektóre dają punkty, a niektóre nie są punktowane.
stąd też wolę zatrąbić niż stracić trochę punktów. Wolę te punkty dostać jednak niż nie. 50, bardzo fajnie wyświetlone na semaforze, tak jak to w Niemczech zazwyczaj jest, gdzie prędkość jest wyświetlana cyfrą właśnie na semaforze. Bardzo fajnie, że w Polsce już też do tego doszło. O, patrzcie, lokomotywa parowa stoi sobie, nawet dwie w Skierniewicach. Kurde, parowozem też jeszcze nie jechałem w tej grze. Też by się przydało przejechać jakiś fajny scenariusz właśnie z lokomotywą parową. W sumie mogę tutaj trochę gazu dodać, trochę mocy. W lokomotywie nie ma gazu, w lokomotywie jest moc. Do 50 mogę się rozpędzić. I tutaj żwawo mamy przejechać przez perony. Lokomotywą parową faktycznie jeszcze nie jechałem tutaj w Simrailu, mimo to, że już jest naprawdę od bardzo długiego czasu. Szczerze powiem, że zapomniałem nawet o niej. Nie pamiętałem, że taka lokomotywa jest. O, będzie temat na jeden z kolejnych odcinków. Zobaczymy, co uda mi się zmajstrować właśnie z lokomotywą parową. Wchodzimy do naszego rezonansu elektromagnetycznego. Musi być pod górkę, bo widzę, że lokomotywa się nie rozpędza tak jak ja bym tego chciał. Okej, tutaj jest wyświetlone od tego semafora 60, od następnego 40 bądź 60. Dobra. Okej, od następnego również będzie 60. Dobra. Bardzo dobrze. Tutaj będziemy kolejne pociągi przepuszczać, żeby im nie zawalać drogi. Jak już można zauważyć, całe oświetlenie już się zmieniło, słońce jest już o wiele wyżej, już nie jest takie, to otoczenie nie jest już takie żółtawo-pomarańczowe, tylko już jest tak bardziej normalnie oświetlone dookoła. Także przyznam, że całe to oświetlenie tutaj w grze jest naprawdę o wiele lepiej zrobione niż było. Chociaż ja uważam, że oświetlenie jeszcze z wersji demonstracyjnej z Simraila Prolog najbardziej mi się podobało, ale wtedy też mówiono, że te promienie słońca są za mocne, że to jest za jaskrawe, że to jak zwykle nigdy nie dogodzisz ludziom. Także z tego co pamiętam, to w prologu to oświetlenie mi się naprawdę najbardziej podobało, ale w tym momencie to co mamy na dzień dzisiejszy w Simrailu również nie jest złe, również jest w stanie zaspokoić naprawdę bardzo wymagających graczy, jeżeli chodzi o grafikę komputerową. Ja należę do tych graczy. Ja jestem graczem, który naprawdę bardzo dużo uwagi poświęca temu, jak gra wygląda. Czasami nawet mam taki myk, że z powodu grafiki pewnych gier nie gram, ponieważ uważam, że jesteśmy już naprawdę w XXI wieku i mamy komputery, które mają niesamowitą moc obliczeniową i z kartoflaną grafiką, no to nie bardzo chcę poświęcać czas na takie gry. Ale przyznam, że Simrail jak najbardziej zaspokaja moje oczekiwania, jeżeli chodzi o grafikę.
Jeszcze teraz mamy to dynamiczne zawieszenie, gdzie ta lokomotywa się buja w prawo, w lewo, do góry, na dół. Super sprawa. Tutaj jeszcze odkryłem, że można... O, działa nawet! Można tutaj kontrolerem wystawić głowę za okno. A, nie do końca działa, jednak coś jest nie tak. Można wystawić głowę za okno i można się tutaj rozejrzeć, ale nie zawsze widać, nie zawsze to działa tak jak powinno. O, właśnie dzieje się coś takiego. Także nie wiem, czy to jest bug w grze, czy to jest tak zaprogramowane. Ale ja tutaj jadę na czerwone. O kurczę. Dawaj, lalka. Bremzuj. Okej, hamulce ma naprawdę dobre ta lokomotywa naprawdę ma bardzo dobre hamulce. I to był właśnie osobowy, który mieliśmy przepuścić. Zobaczcie, jak to oświetlenie tutaj wygląda. Ten efekt flary na kamerze. Jedyne, czego bym jeszcze chciał, to ustawienia graficzne, żeby gra miała DLAA, żeby było natywne skalowanie grafiki. Żeby po prostu grafika nie miała żadnego generatora klatek, tylko po prostu żeby miała możliwość wyciągania z karty graficznej maksymalnych klatek na sekundę, bez generatora. Generator klatek ma to do siebie, że gra się rozmywa, gra nie jest ostra i nie jest taka płynna, przez co tutaj mam czasami problem z odczytywaniem znaków zapowiadających ograniczenie prędkości, ponieważ przy dużych prędkościach te znaki są tak bardzo rozmyte, że po prostu nie widać, co na nich jest. I jeżeli byłoby natywna rozdzielczość, natywne skalowanie, to byłoby to o wiele bardziej wyostrzone. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, nie chcę tu nic złego powiedzieć, wiem, że to się nazywa DLAA, nie DLLS, nie DLSS, jakoś tak. W każdym bądź razie, żeby ta rozdzielczość była natywna, a nie generowana. To bym jeszcze naprawdę chciał. Czy wejdzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś zostanie to dodane. No zobaczymy. Dobra, wyjazd mamy podany od tego semafora 60, od następnego... Stuwa? Zaraz zobaczymy. Co najlepsze, w tej lokomotywie możemy zadać od razu 75%, 80% mocy i ta lokomotywa naprawdę bardzo pomalutku, płynnie sobie ruszy. Jak dotąd udało mi się tylko raz wprowadzić tą lokomotywę w poślizg, ale to faktycznie od zera zadałem jej 100% mocy i wtedy zaczęły się dziać różne niespotykane rzeczy, których nie powinniśmy robić w lokomotywie. Ale tak jak w tym momencie zadam 75% czy tam 80% mocy i ta lokomotywa faktycznie jest w stanie sobie bez problemu do tej mocy płynnie wystartować i tą prędkość osiągnąć. 60 km na godzinę. Jak na razie po torze lewym. Ale tutaj przy pierwszym możliwym zjeździe będziemy kierowani w prawo. Jak widać, już semafor po prawej stronie jest dla nas wyświetlony, zielone. Jedyne co, to podnoszenie mocy nie jest tak tragiczne, jeżeli to robimy pomału, ale obniżanie mocy, no to trzeba wyćwiczyć do tego pewnego rodzaju refleks taki, że w pewnym momencie musimy zacząć moc ściągać z przepustnicy ze względu na to, że potem
dojedziemy do naszej prędkości maksymalnej i lokomotywa dalej przyspiesza, bo jeszcze ma za dużo mocy na sobie. Także jeszcze to muszę opanować. W tym momencie możemy się już rozpędzić do 120, już całym pociągiem wyjechaliśmy z rozjazdu. Zadajemy moc i jazda. O! 100% jest za dużo. Kontrolka zaczęła tutaj mrugać, czerwona na pulpicie, za co czerwone mruga, to nie jest dobrze. Czerwony kolor, czerwone kontrolki nigdy nie były dobre. No nawet się nie da wody napić, nie piszcz. Uważam, kontroluję sytuację. Chciałem tylko łyka wody zrobić, bo w gardle zaschło od gadania. Kurczę, nawet na 5 sekund nie można tutaj za butelkę złapać. No. O, właśnie. Wracając do lokomotywy. Lokomotywa CD163 jest to lokomotywa typ fabryczny Skoda 71E oraz 99E. Uniwersalna lokomotywa elektryczna prądu stałego 3000 V. Produkowana w zakładach Skoda w Pilźnie dla kolei czechosłowackich, później czeskich i słowackich. No, kraje się podzieliły, no to się też podzieliły i lokomotywy, nie? Lokomotywa ta powstała na bazie dwusystemowej lokomotywy z serii 363, lokomotywy typu 69E poprzez usunięcie aparatury prądu przemiennego. To jest to, co wam już wspomniałem, jest to po prostu lokomotywa, z której cały ten multisystem został usunięty, cały ten multisystem został po prostu wyjęty. Pierwsza seria tej oto lokomotywy była produkowana w latach 1984 do 1986. Wtedy w tym okresie wyprodukowano 60 sztuk. Druga seria 99E powstała w latach 1991 do 92. Jednak ze względu na problemy finansowe kolei część egzemplarzy trafiła do eksploatacji z opóźnieniem m.in. we Włoszech oraz później prywatnego czeskiego przewoźnika RegioJet. Rio, z mocy zejdź. O właśnie. O właśnie. Ta lokomotywa ze swoją przepustnicą jest naprawdę o tyle dobra, że można na niej wyregulować moc praktycznie co do milimetra, żeby lokomotywa cały czas utrzymywała swoją prędkość. W tej lokomotywie nawet bym powiedział, że tempomat nie jest wymagany. Jak widzicie, w tym momencie mam wyregulowaną lokomotywę tak, że ona te swoje 120 i tak utrzymuje. Ta lokomotywa jest naprawdę pojazdem, który jest bardzo satysfakcjonujący do prowadzenia. Za każdym razem, kiedy prowadzę tą lokomotywę, naprawdę dobrze się bawię. Staram się tą lokomotywę tak jak najlepiej wyregulować, żeby po prostu na płaskim terenie utrzymywała cały czas tą swoją prędkość. Także tutaj ta lokomotywa wcale nawet tempomatu nie potrzebuje. Tą lokomotywą można jeździć tak, no z ręki bym powiedział. Już tyle kilometrów, co ja tą lokomotywą zrobiłem i ani razu nie włączyłem tempomatu. Ach, ona ma jeszcze jeden makrofon, tą gwizdałkę, no to wiadomo, już słyszeliśmy. Czekajcie. O. To jest wysoki, a to jest ton niski. Też bardzo ciekawa różnica w dźwięku.
Pewnie dlatego to RP1, to charakterystyczny makrofon właśnie gwizdałka się nazywa, bo gwizdże, nie? No, coś jedzie z naprzeciwka. Co mamy tutaj? Dragona. Biało-czerwone farby. Z beczkami pewnie. Tak jest. Dragon z beczkami. Uwielbiam jeździć Dragonem. Dragon to jest naprawdę lokomotywa numer 1, jeżeli chodzi o Simraila. Ale co, wyjedziemy dzisiaj Skodą, wracamy do tutaj parametrów Skody, do krótkiej historii. Wiele jednostek przebudowano na dwusystemową lokomotywę z serii 363.5 dla CD Cargo lub serii 361 dla ZSSK, dla słowackich kolei. Od 2020 roku lokomotywy są sukcesywnie doposażane, czyli wyposażane w system ETCS, co jest naprawdę bardzo ciekawe, że w tak starej lokomotywie jest jeszcze budowany system ETCS. Trochę mi to przypomina niemieckie lokomotywy, gdzie te stare lokomotywy również są w dzisiejszych czasach wyposażone w ETCS. Najlepszym tego przykładem niemiecka lokomotywa Baureihe 101. Bardzo pospolita lokomotywa 101, która prowadzi najczęściej pociągi Intercity. No ona już w dzisiejszych czasach to ona jest już wycofywana, ale mimo to jednostki te też zostały wyposażone właśnie w ETCS i też są to jednostki, które kilkadziesiąt lat mają na karku. Lokomotywy te w Polsce były lokomotywami Czekajcie, zgubiłem wątek. A tutaj są to lokomotywy dzierżawione przez polskich przewoźników, na przykład przewozy regionalne, PKP Intercity, a niektóre egzemplarze po dziś dzień można spotkać w barwach CD Cargo Poland. Z tego co kojarzę, to są to niebieskie lokomotywy, mają te znaczek czeskie drachny, czy jak to się tam u nich nazywa, to całe CD. 92 168 do Żyrardowa. Czekajcie, zaraz wrócimy do tematu. Żyrardów się zgłosił. 192-168 zgłasza się dla Żerardowa. Wjazd na tor numer 8 za chwilę będzie podany. Tor numer 2 jest zamknięty z powodu awarii innego składu. Z przeciwnego kierunku przepuścimy kuriera oraz z pana kierunku osobowego. Przyjąłem. Okej, mamy postój w Żyrardowie, mamy przepuścić 2 pociągi i tor numer 2 jest zamknięty ze względu na zepsuty pociąg, który padł maszyniście. Od następnego 40. Także Żyrardów się zgłosił. Bardzo mi się podoba fakt, że na każdej stacji każdy dialog jest mówiony przez inną osobę, że ma się takie właśnie wrażenie, że jedziemy trasą kolejową i mamy kontakt z innymi ludźmi, że mamy kontakt z innymi osobami, które obsługują torowisko właśnie na linii, po której jedziemy. Także ogólnie uważam, że scenariusze w Simrailu są o wiele bardziej ciekawsze niż w symulatorze Train Sim World, w tym momencie 6. Kiedyś były jeszcze bardzo fajne scenariusze w symulatorze Train Simulator Classic. O kurde, tu jest 40, a ja kurde, tu się do 60 rozpędziłem. Dawaj Rio, do rozjazdu jeszcze zdążysz wyhamować do tej 40.
właśnie to jest to, co ja mówiłem, że można przeklikać się. Także Simrail ma naprawdę bardzo ciekawe scenariusze. Tyle tylko, że są dość długie te scenariusze, bo te scenariusze to są tak między no, godziną a 3 godzinami. Te długie, te bardzo długie scenariusze, no to są naprawdę dość trudne do nagrania, ponieważ siedzieć i 3 bądź 4 godziny nagrywać i coś opowiadać, to gardło nie będzie z tego powodu zadowolone. No a i trzeba mieć do tego bardzo dużo tematów do opowiadania, bo co będę jechał po cichu? Muzyki puścić nie można. Z 2 powodów. Podejrzewam, że maszyniści muzyki w lokomotywie i tak słuchać nie mogą, a do tego YouTube jest bardzo marudny, jeżeli chodzi o muzykę. Także... A ciekawi temat muzyki w lokomotywie. To też jest dość ciekawy temat. Mogą ludzie w lokomotywie słuchać muzyki, czy nie mogą? Czy można mieć na przykład jedną słuchawkę w uchu i puścić sobie muzykę, drugim uchem słuchać radia, czy nie można tego robić? Bardzo by mnie to ciekawiło. Słyszałem gdzieś tam jakieś plotki, że niektórzy przewoźnicy na to pozwalają, niektórzy na to nie zezwalają. Także temat muzyki w lokomotywie jak najbardziej by mnie interesował. No bo jakby nie patrzeć, prowadzenie lokomotywy może być monotonne, praktycznie nie jest tak jak w samochodzie, że musimy kierować, wymijać, skręcać, uważać na prędkość, uważać na skrzyżowania, tutaj kogoś przepuścić. W samochodzie jest to troszeczkę inaczej, jest o wiele więcej do roboty, a w pociągu, jeżeli maszynista już ma kilkugodzinną zmianę i zaczyna go łamać spanie, no to podejrzewam, że jakby sobie włączył muzykę, no to mógłby się tak trochę rozczmuchać, trochę mógłby się tak obudzić, być bardziej takim rzeźkim. No ale czy wolno, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. Hamujemy. Tym razem dociągnę do semafora. Jeszcze trochę podciągniemy, nie będziemy tutaj siary robić, że będziemy się zatrzymywać tam 100 metrów od semafora. Cacy, podoba mi się. 25 metrów jest ok. Także muzyka w lokomotywie, no niestety w symulatorze niby mógłbym, ale jeżeli maszyniści nie mogą słuchać muzyki, to dlaczego ja mam tutaj puszczać sam muzykę? Co tu jeszcze jest? Mogę tutaj, tak. Tryb jazdy pociągowy, tu pewnie jest jeszcze drugi, nie, to jest ten. Aktywacja kabiny. Wentylator. A właśnie, miałem zobaczyć, czy ten można włączyć. Roleta. A nie, roletę mogę opuścić, ale wentylatora nie mogę tu włączyć, chyba że znajdę gdzieś jakiś włącznik od niego. Widziałem ten wentylator z zewnątrz, przez szybę i zastanawiałem się, czy można go jakoś włączyć, chyba że gdzieś tutaj jest przełącznik do niego. O, w drugą stronę. Także wentylatorka nie można włączyć. Bardzo ciekawe obicie. To już miałem wspomnieć na samym początku filmiku. Jak wstaniemy z miejsca maszynisty, to powiedzmy, że
Dość ciekawa tapicerka jest w tej lokomotywie. Bardzo kolorowa, taka nawet bym powiedział pstrokata. A, tu się pantografy pod tego aktywowało. A mamy tylko tylny podniesiony, okej. Tu wiem, że jeszcze coś pod stolikiem się włączało. Tych włączników tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Całe przygotowanie maszyny jest ogólnie dość skomplikowane. Bez tutorialu się nie obejdzie. Nawet w mailu z kluczem aktywującym DLC miałem napisane, że ze względu na swoją technikę prowadzenia lokomotywy zalecane jest wykonanie tutorialu. Zobaczenie, jak to tutaj wszystko działa. Jak na razie mam tą lokomotywę w miarę opanowaną, tyle tylko, że nie umiem jeszcze tutaj z tempomatem jeździć. Jak tempomat aktywuję, to umiem tempomat aktywować, umiem z niego ruszyć, ale lokomotywa mi nie utrzymuje tej prędkości. Ona zawsze mi wystrzeli powyżej tą prędkość zadaną, którą tutaj mam wciśniętą, także to muszę jeszcze jakoś ogarnąć. Mamy 61 osi, ok. Liczba osi. Przepływ, odcięcie, to jest do hamulców. Luzowanie. O! Mamy wyjazd. Już luzujemy. W tej lokomotywie jeszcze co jest fajnego, to można zacząć luzować i można od razu zadać moc, co zabezpiecza tą lokomotywę przed staczaniem się na pochyłych miejscach. Mamy też podany znak mówiący o tym, że będziemy jechać po torze o przeciwnym kierunku jazdy. Także luzując hamulec można tutaj od razu zadać moc, po to właśnie, żeby skład nam się nie staczał do tyłu, jeżeli nie daj Boże jest tutaj gdzieś coś pochylone. No dobra, co do lokomotywy... Cicho, nie przeszkadzaj mi tu. Czuwam. Jednym okiem, ale czuwam. Układ osi BO, zasilana 3 kV prądu stałego, moc ciągła 3480 kW, moc maksymalna 4000 kW. To jest jak na lokomotywę z lat 80. i jak na lokomotywę, która jest uniwersalna. 4000 kW jest bardzo dużo. Dla porównania Vectron i Husarz mają 6400. Bodajże Trax ma też w okolicach 4000, także ta lokomotywa jest naprawdę jedną z silnych lokomotyw i szczerze mówiąc, ja to tutaj tak na 1000 ton się porwałem, 975 ton, ale podejrzewam, że z pociągiem 2000 ton też raczej nie miałbym problemu. Muszę to przetestować na multiplayerze. Na multiplayerze mamy tam najczęściej jakieś cięższe składy, które musimy przewieźć, także tam muszę to przetestować. Powinno jakoś klapnąć, jakoś się udać. 4000 kW to powiem, że naprawdę jest sporo, jest dużo, ale z drugiej strony bardzo dobrze. Silna lokomotywa, bardzo fajna lokomotywa. Siła pociągowa lokomotywy wynosi około 285 kN. No, jak na tamte czasy, no to jest standard. Dzisiaj lokomotywy mają po 300 kN i więcej, w zależności od lokomotywy. Ale 285 już wystarczy do prowadzenia pociągów pasażerskich i średnio ciężkich pociągów towarowych. No, o tych lekkich pociągach towarowych to już nie wspomnę, bo to jak najbardziej i tak jest możliwe. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Żerardowie, został jeszcze Grodzic Mazowiecki i Pruszków, czyli około 20 minut jazdy. No dobra.
Szczerze powiem, że bardzo szybko mi zleciał dzisiejszy odcinek. Ogólnie staram się nie robić tak długich filmików ze względu na to, że długie filmiki są dość męczące w nagrywaniu, bo to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo tematów do rozmawiania. O i rozmawiać non-stop przez około 2 godziny to gardło nie zawsze wytrzymuje. Także jakoś przeleciało, jakoś poszło, było bardzo fajnie, ale powiem też szczerze, że lokomotywa swoje robi. Jeżeli mamy przyjemny skład w prowadzeniu, jeżeli mamy lokomotywę, która dobrze się sprawdza na torowisku, która dobrze się prowadzi, to czas też szybko leci, nie? Oczywiście używamy naszej gwizdawki. Chciałbym zobaczyć, czy coś za nami jedzie. Nie, za nami jeszcze nic nie jedzie, ponieważ semafory na torze prawym, na torze numer 2 pokazywały zielone. Co mnie trochę dziwi, bo tor numer 2 jest niby zamknięty, a tu już jest pokazane, że jest kolejny czerwony. Okej. Może tam wcześniej był jakiś rozjazd albo coś. Także tutaj mamy jeszcze jazdę po torze przeciwległym. Jazda pod prąd? No i zaraz zobaczymy. Do 120 mogę się rozpędzić. Zadam tutaj trochę więcej mocy, żeby to też troszeczkę szybciej trwało, żebyśmy się tu szybciej rozpędzili. Także możecie mi w komentarzach napisać, czy wam się ta lokomotywa podoba, jak wam się ta lokomotywa prowadzi, czy jest warta zakupu, czy coś można byłoby w niej zmienić. Oprócz dźwięku, bo to buczenie, no to wiem, że nie każdemu pasuje. Mi już w tym momencie nie przeszkadza. Ja w tym momencie nawet tutaj nagrywając filmik, ja mam puszczony cały dźwięk na słuchawkach i przyznam, że już w tym momencie mi to nie bardzo przeszkadza. Jest wprawdzie trochę głośna, ale powiem szczerze, że nie jest to aż tak uciążliwe. W każdym bądź razie zostawcie mi komentarz. Tyle tylko, że komentarze są otwarte dla subskrybentów kanału i wspierających kanał. Zrobiłem specjalnie pewne takie zabezpieczenie przed trollami. Jeżeli chcecie zostawić komentarz, musicie być co najmniej 1 dzień subskrybentem kanału. Oczywiście subskrypcja jest darmowa. Każdy, kto chce, jeżeli lubicie symulatory kolejowe, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Znacie już to, nie tylko ja o to proszę, ale wszyscy inni youtuberzy również. Po prostu trzeba być 1 dzień subskrybentem i wtedy można pod każdym moim filmikiem zostawiać komentarz. No, jak wiemy, internet nie jest zbyt przyjaznym miejscem i osób, które zostawiają bardzo negatywne komentarze i nie brakuje. Przez co musiałem zrobić pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ uwierzcie mi, poświęcam bardzo dużo czasu na zrobienie filmików, poświęcam bardzo dużo czasu na zaprojektowanie całego filmiku. Robię ostatnio bardziej skomplikowane intro z muzyką. Do tego wyszukuję informacje, do tego nagrać cały filmik, do tego docinanie, do tego podpisywanie, wysyłanie i tak dalej. Poświęcam bardzo dużo czasu na to i uwierzcie mi, dostając negatywne komentarze, po dostaniu negatywnych komentarzy cała moja pasja, całe moje zaangażowanie w filmiki są ściągane w
czytając 10 pozytywnych komentarzy będę zadowolony i gdzieś pojawi się jakiś negatywny i uwierzcie mi, wtedy to tak cała motywacja po prostu ucieka, ze względu właśnie na to, żeby nie ściągać mnie w dół, żeby mnie po prostu nie demotywować, musiałem po prostu zabezpieczyć mój kanał. Od tego semafora wolno mi jechać 130. Ja mam maksymalnie 120 na liczniku, szybciej i tak nie mogę jechać, więc nie ma to tamto. Mieścimy się tutaj jak najbardziej w górnych granicach, w rozjazdach tutaj, maksymalnych prędkości rozjazdów. Do Pruszkowa mamy jakieś 17 km i przyznam, że dzisiejszy przejazd był bardzo przyjemny i jak najbardziej udany. Mamy wprawdzie 9 minut, jesteśmy za szybko, nie mamy opóźnienia, ale to tylko dlatego, że ten rozkład jazdy jest również zrobiony dla bardzo ciężkich pociągów, które mogą na przykład jechać tylko 100 km na godzinę. My w tym momencie jedziemy 120 ze względu na to, że nasza waga i nasza setna hamowania zezwala po prostu na wyższą prędkość. No ale jakbyśmy tutaj jechali, nie wiem, z beczkami 3000 ton, czy tam 4000 ton, z tego co widziałem, maksymalnej wagi, no to maksymalnie moglibyśmy jechać 80, tu gdzieś 100 km na godzinę i właśnie dlatego ten rozkład jazdy jest tak bardziej zrobiony, że tymi lżejszymi pociągami po prostu nadrabiamy i zwiększamy ten czas. Jesteśmy wprawdzie trochę za szybko, ale powiem, że lepiej za szybko niż za wolno. Dlatego też nie mogę narzekać. 120. Co do tych komentarzy, to wiecie, to nie jest tak, że youtuberzy wymagają od widzów, żeby za każdym razem mówili: o Jezu, jakie to jest super, o Jezu, jakie to jest fajne. Oczywiście, każdy komentarz, w którym jest powiedziane, że ktoś wykonał dobrą robotę, że coś komuś się spodobało, no to wiadomo, kreator ma satysfakcję z tego, że jego wypociny, jego poświęcony czas został dobrze odebrany. Jeżeli ktoś chce coś skrytykować, to też może to zrobić, ale krytykę też trzeba umieć wyrazić. Nie można powiedzieć komuś: ty grasz do dupy. Tyle tylko, żeby po prostu powiedzieć krytykę. Jak się krytykę wyraża? Szybko można sobie wygooglować zasady wyrażania krytyki i tych zasad się trzymać. I uwierzcie mi, jeżeli tych zasad się trzymacie, to żaden youtuber nie będzie z tego powodu jakoś przygnębiony albo coś. Tyle tylko, że właśnie tą krytykę należy poprawnie wyrazić. O, byk z pociągiem tutaj osobowym. O, tu też miałem fajny scenariusz właśnie, gdzie można było jechać bykiem. Też już mam ten scenariusz w zasadzie przygotowany. Byk, pociąg osobowy i w moim przypadku jazda we mgle. Tyle wam powiem. Więcej wam nie opowiem o tym scenariuszu, bo ten scenariusz mam zamiar nagrać. Także to będzie też naprawdę bardzo ciekawa jazda. Bo bykiem z pociągami osobowymi to już naprawdę... To jest naprawdę bardzo rzadkie zjawisko dla mnie i rzadko to wykonuję. Gdzieś tam bykiem z pociągiem towarowym jeszcze się przejadę, ale z pociągiem osobowym to już w ogóle. Także to też będzie bardzo ciekawy scenariusz. Ja jeszcze kilka tematów właśnie na filmiki do Simraila mam. Jeszcze kilka tutaj tematów wam mogę pokazać. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie idzie dobrze. I jak jakiś ciekawy scenariusz w warsztacie znajdę, to również go nagram.
tych scenariuszy w warsztacie. Tam na początku na pewno będą jakieś scenariusze, które swego rodzaju będą miały problemy albo z wykonaniem, albo z tematyką, ale uwierzcie mi, jak się ludzie wyszkolą w robieniu scenariuszy, to naprawdę będą ciekawe sytuacje, będą ciekawe przygody kolejowe pokazane. Chociaż ten ostatni scenariusz, gdzie 2 składami jechaliśmy, jak już wspomniałem, już był fajny, właśnie ze względu na to, że były zaprogramowane i rozmowy z dyżurnym ruchu, i zmiana kanału. Ja tam wprawdzie stałem pod semaforem i ten semafor nie chciał się zmienić, ale mój widz napisał mi tam w komentarzach, że powinienem zmienić kanał radiowy i dopiero się zgłosić do dyżurnego. Ja tam głupi wyszedłem z założenia, że mój kanał zmienił się automatycznie, a to nie było tak. Trzeba było kanał ręcznie zmienić, dopiero się dyżurny ruchu zgłaszał. Także kilka wyzwań w normalnych scenariuszach robionych przez graczy też jest. No dobra. Co nam pokazuje tutaj semafor? A, 40 bądź 60, no dobra. Okej. Od następnego semafora 40 km na godzinę już będziemy kierowani do Pruszkowa, na tą bocznicę, gdzie mamy się zatrzymać. To buczenie przy hamowaniu również się pojawia, czyli bym powiedział, że ta lokomotywa ma hamowanie elektrodynamiczne połączone razem z hamowaniem zwykłym, z hamulcem zespolonym, tyle tylko, że ten prąd w amperach się tutaj nie pojawia. Nie wiem, czy to jest zbagowane, czy nie, bo na traksie też mi się to nie pojawiało ostatnio, jak traksem jechałem. Także przy hamowaniu elektrodynamicznym te ampery tam się nie zwiększają. Bynajmniej nie we wszystkich lokomotywach. W Dragonie chyba mi się to pojawiało, ale w tym momencie też nie jestem pewien. W każdym bądź razie lokomotywa naprawdę świetnie hamuje. Rzućmy jeszcze raz okiem na zewnętrzną budowę tej lokomotywy. W tym momencie widać fajny zielony kolor z tym paskiem tutaj, powiedzmy żółto-pomarańczowym, bo w tym momencie to bardziej na żółty wygląda niż na pomarańczowy. Bardzo fajna lokomotywa, moim zdaniem warta zakupu. Do obsługi tej lokomotywy trzeba się niestety przyzwyczaić, ale uwierzcie mi, jeżeli dajecie sobie radę z traksem, to z tą lokomotywą również będziecie sobie dawać radę. Moim zdaniem nawet ta lokomotywa jest o wiele łatwiejsza w prowadzeniu w tym momencie niż traks. Następny semafor czerwony i tym samym dojeżdżamy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Tym samym ja się z wami pomału żegnam. Tym wytrwałym, którzy obejrzeli odcinek do końca, dziękuję wam za poświęcony czas, dziękuję wam za obejrzenie mojego filmiku. Pamiętajcie, że jeżeli lubicie symulatory kolejowe, jeżeli lubicie przejazdy podobne do tego, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików z innych symulatorów kolejowych. No, Simrail oczywiście też do tego będzie. Nie zapomnij zostawić lajka pod filmikiem, komentarz, jak już wspomniałem, 1 dzień subskrypcji kanału, 1 dzień abonamentu, darmowego abonamentu i po prostu będziecie w stanie mogli pisać komentarze pod każdym moim filmikiem. Chciałbym również podziękować osobom wspierających mój kanał.
My się tutaj zaraz zatrzymamy, zobaczymy jak tam poszła, jak nam poszedł przejazd, ile punktacji, ile kilometrów. Chwila koncentracji, żeby nie było. Dociągniemy do semafora. I witam wszystkich w Pruszkowie. Tyle tylko, że na bocznicy towarowej. Jak widać, kontenerów też tu nie brakuje. No dobra, zatrzymujemy się i zaraz zobaczymy jak nam poszło. A właśnie, przejechaliśmy 104 km, 3413 punktów, godzina 41 minut. Patrzcie jak był wyliczony czas przejazdu. Czas przejazdu był właśnie na godzinę 40 wyliczony. Super! Dobra, tym samym ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!